Nie wiem, czy pamiętacie nasz ostatni podcast o historii Polski. Znowu będzie dzisiaj kontynuacja tej serii. Ostatnio zatrzymaliśmy się na śmierci króla Zygmunta I Starego. Było to w 1548 roku. Ten król miał 3 synów. Jeden był jednak nieślubnym dzieckiem, a drugi zmarł bardzo wcześnie. Nie wiem, czy pamiętacie z ostatniego podcastu, ale mówiłam wam, że żona Zygmunta I Starego, Bona Sforza, spadła z konia, kiedy była w ciąży i ten syn urodził się przedwcześnie i niestety zmarł. Dlatego został tylko jeden syn tak naprawdę, który mógł być odpowiednim kandydatem na króla i był nim Zygmunt II August. O tym sobie dzisiaj właśnie porozmawiamy, kim był ten król, jaki był i o tym, co działo się dalej w historii Polski. Jeśli ktoś z was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się polskiego jako obcego. Jest mi ogromnie miło, że słuchacie tego podcastu. Jeśli macie ochotę posłuchać tego podcastu w całości, to zapraszam was na Patreona, bo to na Patreonie od niedawna publikuję już wszystko w całości. Przygotowywanie podcastów i filmików to bardzo dużo pracy, kiedy chcemy robić to dobrze, dlatego zdecydowałam się na taki krok, że jest to już tylko dostępne na Patreonie. Ale jest tam o wiele więcej innych rzeczy, innych materiałów do nauki polskiego. Możecie dołączyć do naszej grupy na WhatsAppie, możecie korzystać z dyktant, z dodatkowych podcastów, w których wyjaśniam słowa i jest naprawdę dużo ćwiczeń, także zapraszam was serdecznie na Patreona. My zaczynamy nasz podcast o tym, co działo się w Polsce w XVI wieku. Już samo nadanie imienia August temu królowi miało zapowiadać jego wspaniałe rządy. Zygmunt II August otrzymał właśnie to drugie imię, czyli August, na cześć Oktawiana Augusta, rzymskiego cesarza. I to właśnie miało być takim symbolem potęgi i zapowiadać jego wspaniałe rządy. Poprzez to imię jego matka Bona Sforza chciała też, żeby brzmiało to bardziej prestiżowo i umocniło też pozycję całej dynastii i jej pozycję, bo tak jak pamiętacie, nie była ona bardzo lubiana w Polsce. Zygmunt II August urodził się w 1520 roku. I był królem już w 1530 roku. Kiedy miał tylko 10 lat, to został już koronowany. Pomyślicie teraz, no tak, ale jego ojciec jeszcze żył. Jak to się stało? Specjalnie, żeby zapewnić ciągłość dynastii, rodzice Zygmunta zadbali o to, żeby został koronowany jeszcze za życia swojego ojca. Kiedy miał 10 lat, to poznał też swoją przyszłą żonę. Wtedy oczywiście w tamtych czasach i w tego typu rodzinach królewskich małżeństwa aranżowano. Więc kiedy miał 10 lat, to poznał swoją przyszłą żonę, która miała 4 lata wówczas. Była to Elżbieta Habsburżanka, którą już planowano wydać za mąż rok po jej urodzeniu, więc bardzo wcześnie. Kiedy miała 17 lat, a on 23, to wzięli ślub, ale Zygmunt August nie był najszczęśliwszy z tego powodu, co potwierdza jego romans z Barbarą Radziwiłłówną. Poznał ją jeszcze przed ślubem z Elżbietą i to Barbara wydaje się jego miłością życia, jeśli można tak powiedzieć. Zygmunt nie miał też szczęścia do swoich żon, jeśli też tak można powiedzieć, bo Elżbieta zmarła bardzo szybko, już w 1545 roku, więc była jeszcze bardzo młoda i w tym samym roku właśnie Zygmunt II August wziął ślub potajemnie, czyli nie mówiąc o tym nikomu, z Barbarą Radziwiłłówną. Jego rodzice jednak uznali ten związek za mezalians, czyli za taki związek 2 różnych klas społecznych. Mimo wszystko Barbara została królową Polski, koronowano ją w 1550 roku i tym samym stała się 3. polską królową niedynastycznego pochodzenia.
Zmarła jednak znowu szybko, bo już rok po swojej koronacji zmarła. Zygmunt znowu wziął ślub w 1553 roku z Katarzyną. Była to siostra jego pierwszej żony, też austriacka księżniczka z dynastii Habsburgów. Wziął ten ślub, bo bardzo zależało mu na potomku, na męskim potomku. Ale wszystkie jego małżeństwa były bezpotomne, czyli bezdzietne. Zygmunt nie miał niestety w ogóle dzieci. Wdawał się później jeszcze w różne romanse, ale do końca swojego życia pozostał bezdzietny. Jego matka była zła przez to na niego, za ten brak potomka i w tym czasie też mniej więcej wyjechała już do Włoch. Tam niestety, tak jak może pamiętacie z ostatniego podcastu, została otruta i zmarła. Ta trzecia żona Zygmunta też zmarła przed Zygmuntem Augustem, więc tak jak wam mówiłam, jeszcze pod koniec życia wdawał się w różne romanse, ale nic, nawet nieślubne związki nie przyniosły mu potomka. Miał więcej szczęścia w polityce niż w rodzinie, bo właśnie w XVI wieku Polska przeżywała swój złoty wiek. O złotym wieku mówimy dlatego, że wtedy państwo polsko-litewskie, bo Polska i Litwa zostały właśnie przez Zygmunta II Augusta już połączone taką unią realną, czyli de facto stanowiły jedno państwo i były nazywane Rzeczpospolitą obojga narodów. Teren całego państwa obejmował prawie 1 milion kilometrów kwadratowych i państwo liczyło około 11 milionów mieszkańców. Było to więc jedno z największych państw całej Europy. Była to tak naprawdę potęga polityczna, ekonomiczna, militarna. Zygmunt II August zawarł tę unię realną, o której przed chwilą powiedziałam, w 1569 roku i jest ona nazywana Unią Lubelską w Polsce. Państwo miało mieć razem tego samego władcę, miało mieć wspólny Sejm i Senat, wspólną monetę i wspólną politykę zagraniczną. To, co pozostawało odrębne, czyli oddzielne, to było wojsko, skarb, sądy i urzędy, wszystkie generalnie. Zygmunt II August wiedział, że bez potomka będzie bardzo trudno w kraju zachować jakąkolwiek ciągłość. Dlatego myślał, że dzięki tej unifikacji, dzięki tej potędze dwóch państw będzie łatwiej przetrwać to wygaśnięcie dynastii. Był to też dobry czas dla Polski, ponieważ to był bardzo długi okres bez wojen w Polsce. Był to długi okres pokoju, co bardzo sprzyjało rozwojowi państwa, sprzyjało rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi kultury i ten XVI wiek w Polsce był takim właśnie rokiem renesansowego humanizmu, był rokiem reformacji, bo Polacy wybijali się bardzo w sztuce i w nauce. To właśnie wtedy tworzyli już tacy pisarze, których czytamy w szkołach polskich do dziś, których znamy do dziś. Jan Kochanowski, Andrzej Frycz-Modrzewski, Mikołaj Rej. Mikołaj Rej to właśnie był ten pisarz, który jako pierwszy uznał, że nie warto pisać po łacinie, skoro mamy tak piękny język polski. Jest taki cytat powtarzany do dziś na lekcjach języka polskiego w szkole. Mikołaj Rej mówił, że Polacy nie gęsi, iż swój język mają. To znaczy, że Polacy nie są zwierzętami, Polacy też mają swój język i to tym językiem należy się posługiwać. Poza tym to właśnie wtedy działali tak znani naukowcy, tak wybitni naukowcy, jak na przykład Mikołaj Kopernik w Polsce, który, jak wiecie, udowodnił to, że Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie na odwrót. Ważna była też polityka polska w tamtym okresie, podczas gdy w innych krajach europejskich to absolutyzm rósł w siłę, w Polsce nagle ważna stała się demokracja szlachecka. Polska stała się jakimś azylem takim, do którego przyjeżdżały osoby różnego wyznania, bo
to właśnie Polska była uważana za jeden z najbardziej tolerancyjnych krajów pod względem religijnym na przykład. I zresztą samo prawo polskie mówiło wtedy, że najważniejsza jest nietykalność osobista, najważniejsza jest wolność wyznania i najważniejsza jest w ogóle nienaruszalność. I mimo, że dotyczyło to wtedy tylko szlachty, to jednak wciąż był to postęp jak na tamte czasy. Zresztą o samym Zygmuncie Augustie mówiono, że to król, który stronił od wojen. Stronić od czegoś to znaczy nie robić tego, oddalać się od tego, czyli nie angażował się w wojny. Był bardzo tolerancyjny i co prawda podejmował różne decyzje polityczne, na przykład wcielił do Polski różne tereny, które wcześniej były litewskie, wcielił do Polski Ukrainę, Wołyń i Podlasie w tamtym czasie. Dalszego ciągu podcastu możecie posłuchać na Patreonie, gdzie znajdziecie też listę słówek, ćwiczenia, dodatkowe podcasty z wyjaśnieniem słów, dyktanda i wiele, wiele więcej. Link do Patreona jest w opisie podcastu. You can listen to the rest of the podcast on Patreon, where you'll also find a list of vocabulary, exercises, additional podcasts explaining words, dictations, and much, much more. The Patreon link is in the podcast description.